Kia EV6 to jeden z samochodów elektrycznych od marki Kia. No właśnie, ale czy da się zrobić z samochodu elektrycznego ultra motorsportowy samochód? No właśnie, w tym tygodniu zapraszam Was na test niezwykłej Kii EV6 GT Line, tylko Kii EV6 w wersji GT. Czy 585 koni wystarczy Wam do codziennej jazdy? No dobrze, moi drogi widzu, ale zanim przejdziemy do EV6, nie zapomnij dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem, bo jeśli chcesz być na bieżąco ze światem motoryzacji, to właśnie u nas to znajdziesz. Nowoczesne samochody elektryczne, spalinowe oraz te zwariowane motorsportowe samochody. No właśnie, dołącz do subskrybentów kanału Motookiem, a my przejdziemy już sobie do EV6. EV6 już praktycznie na kanale żeście widzieli. Tak, to jeden z naszych pierwszych filmów, prawie 2 lata temu wspominałem i opowiadałem Wam o wszystkich możliwych technikaliach i o tym, co było zastosowane w jednych z pierwszych egzemplarzy EV6. EV6 to jest samochód naprawdę mocno futurystyczny, jeden także z mocno przełomowych samochodów elektrycznych, jak na przykład dla Hyundai'a czy właśnie dla Kii, bo jest to nowoczesna platforma elektryczna, która właśnie miała także bardzo mocno przyciągnąć klientów do kupowania tych nowych samochodów elektrycznych z dosyć dużymi zasięgami. I to faktycznie się także Kii czy Hyundai'owi mocno udało. Widać, że nawet po 2 latach ten samochód kompletnie nie chce się zestarzeć, a w szczególności kiedy przywędrowała nowa wersja zwana GT, która pojawiła się w ostatnim dosłownie momencie, kiedy wszyscy już pokupowali standardowe wersje, pojawiła się ona. GT, która ma naprawdę bardzo dużo mocy i naprawdę dużo zmian technicznych, jeśli chodzi właśnie o sportowy samochód. GT, jeśli chodzi o stylizację, niezbytnio się mocno różni, ale w tym przypadku dostaliśmy kompletnie inną konfigurację, jeśli chodzi o kolorystykę. Kolor Runway Red, który niesamowicie mocno podkreśla tą futurystyczną bryłę, jeśli chodzi o EV6. Wersja GT także ma możliwość zakupienia matowego koloru, który oczywiście wymaga delikatnej dopłaty. Nadal ten charakterystyczny tygrys nosa, który tutaj jest zastosowany, nadal te futurystyczne światła matrycowe, które są tutaj zawarte. Co prawda już po jakimś czasie stwierdzam, że to są światła matrycowe troszeczkę niższego pułapu niż na przykład te bardzo topowe konstrukcje świetne, które są zastosowane w Mercedesie, w BMW, czy nawet oczywiście w innych markach premium, ale jest nadal świetnie. Jeśli chodzi o zderzak, wersja GT zbytnio się mocno nie różni nawet od wersji GT Line, chociaż jest bardziej delikatnie agresywny. Zobaczcie tutaj na te większe wloty, bo jednak jest to samochód elektryczny, ale trzeba tutaj chłodzić te silniki, oczywiście tą baterię. No i to nowoczesne logo Kii także tu przywędrowało. Systemy 360 stopni i tak dalej, to wszystko już znacie, jeśli chodzi o EV6. Bo EV6 to jest oczywiście naprawdę mocno technologicznie dopakowany samochód, ale więcej zmian jeśli chodzi o koła i zawieszenie. Tutaj w tym przypadku warto także zwrócić uwagę na to, że są zmienione także koła, zawieszenie oraz także i hamulce, bo samochód sportowy musi lepiej się prowadzić, musi lepiej się zatrzymywać, jeśli chodzi o hamowanie oraz musi być pewniejszy także w zakrętach, co także ma stworzyć także właśnie zawieszenie czy opony. No i tak jak widzicie, jedyne co możecie poznać EV6 GT, która ma aż tyle mocy, właśnie po kołach 21 cali felgi zarezerwowanej tylko i wyłącznie właśnie dla tego modelu. Jeśli chodzi o szerokość, 255 z przodu, jak i z tyłu, o profilu raptem 40. Więc tutaj niestety jest dosyć mocno twardo, jest także mocno sportowo. Połączone z zawieszeniem DCC przygotowanym specjalnie właśnie pod samochód bardziej sportowy, jaką jest wersja GT, dzięki czemu macie ten charakter, powiedzmy, trochę komfortu oraz oczywiście po włączeniu trybu GT Mode macie już totalny beton, czyli macie stworzony samochód typowo także na tor. Układ hamulcowy, bo taką masę trzeba także zatrzymać, powiększony oraz tak jak widzicie ta tarcza robi naprawdę konkretne wrażenie i w szczególności także te zaciski hamulcowe, które są wyróżnikiem, jeśli chodzi o GTK, w kolorze limonkowym, 6-tłoczkowe, konkretne heble, które potrafią zatrzymać ten samochód naprawdę szybko. Samochód sportowy samochodem sportowym, no tak, ale w końcu ile to ma mocy i jak to wszystko wygląda? Jeśli chodzi o EV6, jak dobrze pamiętacie, pod maską możecie znaleźć także miejsce na kable, bo jest także przygotowane odpowiednie
po prostu miejsce zwane frankiem. Tak, tutaj możecie sobie schować rzeczywiście waszą ładowarkę, jakieś podstawowe kable, ale to nie jest duży naprawdę pojemnik, jeśli chodzi o trzymanie tutaj rzeczy, no bo w końcu silnik. Silnik elektryczny, który jest zamocowany z przodu, jak i z tyłu, bo EV6 GT ma napęd 4x4, realizowany właśnie za pomocą dwóch silników elektrycznych. Standardowo, jakie możecie wziąć EV6, to oczywiście tam jest najbardziej popularna wersja 229 koni, potem 325 koni już z napędem na 4. Tutaj jest 585 koni. Standardowo, jakie możecie wziąć z przodu, na przedniej osi pojawił się silnik, który ma moc 217 koni i napędza tylko i wyłącznie przednią oś. Oraz także macie właśnie z tyłu silnik, który ma też naprawdę czym się pochwalić, więc jakby no tutaj za dużo nie zobaczycie, bo macie dosłownie tylko akumulator, podstawowe rzeczy i dosłownie tylko schowek. Ale co ważne, maska się otwiera także na siłownikach, za co ogromny plus. Chodźcie, opowiem wam o tylnym silniku. A z tyłu ten mocniejszy gracz. Właśnie, silnik z tyłu ma 367 koni, co faktycznie sumarycznie daje wam te 585 koni. Moment obrotowy na poziomie 740 Nm i pierwszy sprint do pierwszej setki to jest, uwaga, 3,5 sekundy ze wszystkimi możliwymi procedurami także startu. Naprawdę konkretny gracz, ale to wszystko także trzeba przenieść oczywiście na asfalt i to jest bardzo ważne, że technika tutaj została zastosowana także z motorsportu. Z tyłu pojawiła się oczywiście szpera sterowana elektronicznie, dzięki czemu EV6 jest w stanie spiąć bardzo mocno tylną oś, dzięki czemu też pojawił się na przykład tutaj tryb driftu, czyli macie możliwość odpięcia jakby przedniego napędu elektronicznie i włączenia jakby takiego bardziej zabawowego trybu po to, żeby oczywiście EV6 zaczęła jeździć typowo bokiem. Co ważne, jeśli chodzi o opony, tutaj też opony robią swoją ważną robotę, bo standardowo wyjeżdża ten samochód na Michelinach Pilot Sportach 4S, czyli naprawdę świetnych oponach torowych, które oczywiście są homologowane także na normalne drogi, ale uwaga, je trzeba mocno rozgrzać. To są opony, które wymagają naprawdę mocnego rozgrzania, więc uważajcie wtedy, kiedy pada, bo ten samochód naprawdę szuka trakcji 4 wszystkimi kołami. No tak, ale te silniki także musi zasilać bateria. Bateria, która jest tutaj umiejscowiona oczywiście w podłodze, bo EV6 jest naprawdę sporym samochodem. 4,69 metra długości oraz prawie 2,9 metra rozstawu osi, a konstruktorzy mogli także wsadzić sporej wielkości akumulator. 77,4 kW jest tutaj umocowane właśnie w podłodze. EV6 także jest w wersji GT delikatnie niższa, 15,5 cm prześwitu, dzięki czemu także ta aerodynamika, która oczywiście jest taka sama jak w przypadku reszty EV6, pozostała i nawet działa jeszcze lepiej w przypadku właśnie GTK. Jeśli chodzi o ten akumulator, no napędza oczywiście te silniki, ale potrzebuje także o wiele więcej energii. Średnie zużycie w tym samochodzie to jest okolice 30 kWh. Trasa z Warszawy do Łodzi w tempie dosyć szybkim, bo jednak 140 km na godzinę było dosyć często. No 100 km zrobione, bo do ładowarki Ionity 29,8 kWh. No tutaj widać, że jest to sportowa wersja, bo normalnie EV6 by zużyło ze 20-23 kWh przy takiej temperaturze, a tutaj jest no prawie 30. Przejechanie według WLTP 420 km może być mniej realne. W szczególności jeśli ten samochód robi tak standardowo około 300 km na jednym ładowaniu, bo w końcu to nie jest samochód do bicia rekordów, tylko do naprawdę konkretnej zabawy. Ale spójrzcie także na podkreślenie tej linii. To wszystko tutaj naprawdę robi się bardzo, bardzo ciekawe i ten samochód się nie starzeje. I to mi się podoba w tym projekcie. Jest futurystyczny i przez to nie chce się zestarzeć. Zobaczcie na tą aerodynamikę, która jest tu zastosowana. Nadal ten wielki spoiler. Rozdzielone powietrze, które przechodzi górą i dołem. Wychodzące tutaj te lotki, w których ukryte jest także podświetlenie LEDowe i w nocy cały ten boczek pięknie się także świeci. No i ta blenda oraz ten charakterystyczny tył, nadal się to nie starzeje i to mi się bardzo podoba. Ukryte kierunkowskazy tutaj na dole. Jedyny emblemat, który zdradza, że to jest wersja GT, a nie GT Line, czy bardziej podstawowe wersje i coś, po czym możecie rozpoznać jeszcze GTK, oprócz oczywiście kół i zielonych zacisków, to jest dolna część zderzaka. Pionowe, także oczywiście elementy, jeśli chodzi o oświetlenie oraz tutaj na środku zamontowane światło do cofania właśnie w takiej formie jakby troszeczkę nawiązującej do formuły elektrycznej. I co ważne, cała EV6 GT jest od spodu płaska i wszystkie tunele aerodynamiczne przysysają ten samochód oczywiście do podłoża.
No dobra, ale tego sportowca także trzeba ładować. W końcu bateria nie starcza przy takich różnych wygłupach oraz wyczynach sportowych na bardzo dużo. No właśnie, jeśli chodzi o EV6, standardowo port macie tutaj zlokalizowany z tyłu. Co prawda, tak jak zawsze jest uporczywy problem, żeby otwierać tą klapkę. Nadal tego nie poprawili przez 2 lata. Ale nie zmienia to faktu, że macie tutaj naprawdę świetną architekturę. No i chciałem Wam też przypomnieć oczywiście o naszym partnerze odcinka, jaką jest marka Greencell, która bardzo dobrze się także dogaduje z Kiją i właśnie także z tymi samochodami wyjeżdża takie fajne hubu 11 kW. No i właśnie, ładowanie tego samochodu, jeśli chodzi o zwykłe Wasze warunki garażowe, to jest właśnie 11 kW, dzięki czemu faktycznie ten samochód jest w stanie w ciągu tych 8 godzin spokojnie naładować się do pełna. Ale jeśli jedziecie nim w trasie, czy faktycznie jedziecie mocno po torach, a w pobliżu macie szybką ładowarkę, no to jest dosyć duży plus. Jeśli chodzi o GTK, nadal macie tutaj tą świetną architekturę 400V oraz 800V, dzięki czemu EV6 jest w stanie według producenta przyjąć do 350 kW i naładować się do 80% w zaledwie 18 minut. Szóstka jest ciepła, ma nagrzany akumulator 51% i mamy 200 kW. I tak jak widzicie, w ciągu 2 minut już mamy prawie 6 kW więcej, więc ta energia będzie naprawdę szybko wracać. Gdybym tu przyjechał na 20 paru procentach, to myślę, że uzyskałbym te 250 kW spokojnie, bo jest dosyć w miarę ciepło. No właśnie, i to są wyniki, które konkretnie pokazują, że elektromobilność mocno się rozwija nawet przez te 2 lata, jeśli chodzi o test tego samochodu. Widzę, że jedna fajna rzecz została poprawiona. W końcu wiemy, czy jest podgrzewanie baterii włączone, czy nie. I w tym momencie, kiedy mam zapięty cel jako ładowarkę, wiem, że bateria zostaje podgrzana po to, żeby osiągnąć największą szczytową moc. Dzięki czemu po prostu widzę, że to jest także sygnalizowane. Brawo Kia! Umiecie robić rzeczy i poprawiać je także w update'ach. Ale nie jest tak kolorowo. 220-240 kW to jest maksymalna moc, jaką osiągnąłem na sieci Ionity, bo po prostu ten samochód więcej zbytnio nie chce przyjmować i to już sprawdzone mam na kilku różnych egzemplarzach. Co nie zmienia faktu, że nadal te 15 minut potrafi naładować ten samochód naprawdę już w konkretne wartości procent, więc podróżowanie po Polsce, czy także szybkie jazdy torowe nie będą problemem, jeśli chodzi właśnie o EV6 w wersji GT. No dobra, ale nie będę Wam znowu przy tej architekturze opowiadał o tym, że możecie wyciągnąć sobie fajną przejściówkę i korzystać z tego samochodu jak normalnie z powerbanka i po prostu napędzać Waszą dmuchawę do liści elektryczną. No bo to już znacie praktycznie i z Hyundai'a, i z Kii, więc raczej tu sobie ten temat pominie. Zobaczmy, czy coś się jeszcze pozmieniało. Ale czy sportowy musi oznaczać niepraktyczny? No właśnie nie. Bazujemy tutaj i tak na tej samej, oczywiście, EV6. I jeśli chodzi o bagażnik, 490 litrów, więc Wasza żona nie powie, że kupiliście sobie tylko dla siebie zabawkę, która ma dużo mocy, a kochanie, zobaczcie, ile tu jest przestrzeni. Tutaj możecie załadować całą Waszą rodzinę i nie będzie z tym żadnego problemu. Położycie także fotele, w tym momencie stwarza Wam się pojemność 1300 litrów, więc tutaj naprawdę nie ma żadnych problemów i co ważne, możecie to także zrobić jednym ruchem tutaj z wewnątrz. Światło LEDowe oraz kilka możliwości, jeśli chodzi o zahaczenie siatki oraz także tutaj pod podwójną podłogą jeszcze macie malutki schowek na jakieś Wasze drobiazgi, czy właśnie na tą świetną przejściówkę, o której Wam już delikatnie wspominałem. I to jest tak naprawdę tyle. Jeśli chcecie dosłownie więcej elementów się dowiedzieć na temat tego bagażnika, zapraszam Was do starszego filmu. No i z tyłu także jest praktycznie. Ogrom miejsca, dobrze usadowiony człowiek, 2 porty USB, nawiew, miejsce na kubeczki, miejsce także na odłożenie Waszych butelek. No i to co najważniejsze, tutaj jest wersja oczywiście, jeśli chodzi o GT, macie zielone przeszycia, jest także Alcantara. No i pojawił się także podłokietnik, który jest naprawdę dużej wielkości i posiada także takie fajne miejsce na kubeczki lub także na inne różnego rodzaju drobiazgi. No i tak jak widzicie, przede mną dosłownie 2 sportowe kubełki, o których Wam chcę troszeczkę więcej powiedzieć. No to czas Wam opowiedzieć o tych ultra wyczynowych kubełkowych fotelach, które są tylko i wyłącznie zarezerwowane właśnie dla GTK. Zobaczcie, jak mocno są agresywnie narysowane. To są w pełni homologowane oczywiście kubełki, które naprawdę dziwię się, że Kia postanowiła tutaj je wsadzić, bo to jest naprawdę top of the top. Zobaczcie po pierwsze ich wykończenie. Skóra połączona także z alkantarą, która niesamowicie dobrze trzyma Was, jeśli chodzi oczywiście o sam Wasz ubiór,
ale jeśli chodzi o ich kształt i ergonomię, też jest to dosyć dobrze zrobione. Wysokie doły, wysokie podparcie boczne oraz także świetne podparcie, jeśli chodzi o górną część ciała. Nie ma mowy, żebyście się w tym fotelu jakkolwiek przesuwali, no bo w końcu jeśli samochód ma tryb driftu, to raczej nie możecie latać w fotelach. Co ważne, także jest to delikatna ozdoba, bo zobaczcie, jak pięknie tutaj jest zrobiona przelotka z tym napisem GT, połączone także z tymi zintegrowanymi zagłówkami, no i ten charakterystyczny limonkowy kolor neonowy, jeśli chodzi właśnie o tą wersję GT. Nie zmienia to faktu, że sama pozycja w tym fotelu, brak tej elektryki, bo ten fotel jest oczywiście w pełni manualnie sterowany, bo ma być w końcu także lżejszy. Czujecie się dosyć mocno sportowo już po samych wrażeniach i po tym, jak jesteście usadowieni w tym samochodzie. No, widzicie to? 76%, zasięg 210 km. No właśnie. I to jest w tym samochodzie dosyć ciekawe, że on nawet na 100% naładowania akumulatora i tak po prostu ma niewielki zasięg. Ale to nie o to chodzi w tym samochodzie. Zmian, jeśli chodzi o wnętrze, to nie ma zbytnio za dużo. To nadal jest ten sam dobry samochód, jeśli chodzi właśnie o EV6. Dobrze wykonany, z dosyć dużą ilością technologii, z sensownymi materiałami, chociaż nadal jest tutaj jakieś ekologiczne tworzywo. Tworzywo jest wręcz identyczne jak w wersji GT Line. Jedyną zmianą jest tutaj ten znaczek osadzony na karbonowej płytce z napisem GT i tak naprawdę po tym możecie to rozpoznać, że to jest właśnie GT, jeśli chodzi o środek. Zmianą względem testowanej wersji jest to, że mamy tutaj nagłośnienie Meridiana. Co prawda nie gra ono tak jak w najwyższych wersjach Land Rovera, tylko jest po prostu dobrym audio, ale raczej w tym samochodzie też nie będziecie słuchać tego audio jakoś strasznie wybornie. Jeśli chodzi o GTK, na pewno od razu musicie się także pożegnać z wentylowaniem foteli, bo macie w końcu ultra wyczynowe kubełki sportowe i tak się spocicie na torze i tak tu nie zmieni tutaj wentylacja raczej niczego kompletnie. Co ważne, także jest przez całą szerokość samochodu oraz w kieszeniach zastosowane oświetlenie ambientowe, które zmienia się także wraz z trybami jazdy i to jest bardzo fajny element, bo trybami jazdy sterujecie także na kierownicy. Kierownica identyczna, zmieniona tylko dosłownie jest niteczka tutaj, jeśli chodzi o ten kolor limonkowy i pojawił się kolejny przycisk. Oprócz standardowego Drive Mode, w którym wybieracie Eco, Normal i Sport, pojawił się tryb GT, który dosłownie po jednym kliknięciu wyłącza Wam kontrolę trakcji w tryb Sport oraz samochód staje się naprawdę mocno narobisty, bo w końcu ma taki także być. I nie zmienia zbytnio się nic, oprócz także tego koloru na desce rozdzielczej i tego podświetlenia dosłownie wszędzie, wtedy już jest dosłownie wszędzie limonkowo. To jest nadal ten sam dobry samochód ze wszystkimi bajerami, takie jak w Hyundaiu Ioniqu 6, czy także właśnie w EV6 standardowej, nadal ten świetny system, który ma naprawdę dużo do zaoferowania i ten mój ulubiony panel, który zmienia się dosłownie po dotknięciu jednego elementu, albo sterujecie sobie klimatyzacją, albo macie panel dotykowy związany także z multimediami, czy także nawet gałkę do głośności, bo to wszystko jest jakby multifunkcjonalne. Nadal ta pływająca konsola ze świetnie umiejscowioną ładowarką indukcyjną do Waszego telefonu, bo w końcu Wasz telefon jest pod oczami i dosłownie go widać, to co się na nim dzieje oraz co ważne także ten selektor do trybów jazdy, jeśli chodzi o przód czy tył, no i kamery 360 stopni, także to w GT-ku jest, no ale w końcu GT występuje w jednej wersji ze wszystkim na pokładzie, co jest tylko możliwe. I to co najważniejsze, jest tu wszędzie po prostu Alcantara, jeśli chodzi o jakiekolwiek boczki, to jest także połączone z ciemnym dachem oraz brakiem okna panoramicznego ze względu na to, że ma być nisko środek ciężkości, a nie podnosić go jeszcze przez dodatkowe okno szklane, które po prostu jest najczęściej ciężkie. Tu widać po prostu konstrukcję samochodu sportowego. No dobra, to siedzimy już we wnętrzu EV6 w wersji GT, a niełatwy to jest samochód dla kierowcy, jeśli chodzi o jego wymagania względem umiejętności oraz niełatwy jest względem pogody. Umawiając ten test z Kia Polska, żeśmy stwierdzili, że będziemy robić ten materiał bardziej już w scenerii letniej, żebyście lepiej po prostu mieli pełen obraz tego samochodu i ten obraz taki zabawowy, ale niestety powiem Wam, że ostatnie dni to była walka oczywiście jeśli chodzi o deszcz, zimną temperaturę i bardzo mocno niedogrzane opony. Więc po prostu w tym materiale nie ujrzycie wszystkiego, co ten samochód potrafi zrobić, bo po prostu pogoda na to zbytnio nie mocno do końca pozwoliła. Zawieszenie w EV6 jest dosyć mocno zmienione i tak jak słychać, także wygłuszenie zostało także dosyć mocno chyba obcięte, bo po prostu jest po pierwsze twardo, wręcz naprawdę mocno twardo, i także dosyć głośno słychać wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o nadkola, bo po prostu ten samochód ma być ultra sportowy i taki właśnie także jest. No dobra, ale koniec zbędnego pitolenia.
Ten samochód zaskakuje Was na każdym kroku i to nie jest tak, że to jest EV6, która jest przerobiona. Nie. Samochód, który powstał na bazie EV6, czyli właśnie wersja GT, bazuje na wszystkich elementach, ale jest naprawdę bardzo mocno pozmieniana. Lewa strona kierownicy odpowiada za tryby, powiedzmy, normalne. Prawa strona kierownicy odpowiada za tryby wręcz porypane. I to niestety tak faktycznie jest. Macie tryb sport i od niego sobie zacznijmy i tu już naprawdę czuć bardzo duży moc i przyspieszenie, ale jeśli chodzi o zawieszenie zostało bardzo dobrze zestrojone, jest bardzo pewne i precyzyjne i to mi się bardzo podoba, że nawet w trybie sport te ruchy kierownicą są naprawdę szybko przenoszone, ale nie dziwię się, macie profil 40 i 21 cali i naprawdę niski środek ciężkości i to jest najważniejsze, że Kia postanowiła tutaj nie dorzucać dodatkowych zbędnych rzeczy, jeśli chodzi o wyposażenie typu szklany dach, po to, żebyście ten środek ciężkości nadal uzyskali. No i co, wrzucacie sobie tryb GT i nagle staje się z tym samochodem to. I to nieważne z jakiej prędkości. Hamowanie także jest bardzo konkretne i nieważne. I jeszcze raz, ten samochód robi niesamowite przeciążenie niczym samolot i nie męczy się w tym w żadnym formie. Ale warto zwrócić uwagę na to, że podczas normalnej jazdy najczęściej tracicie dosyć mocno trakcję. Po włączeniu trybu GT momentalnie trakcja przechodzi w tryb sport, ale nawet w trybie normal, jeśli jest chociaż delikatnie mokro, niestety tracicie trakcję najczęściej dosłownie z 4 kół i zaczyna się walka z samochodem pod tytułem szukanie trakcji. Nie dziwię się, macie 585 koni oraz 700 Nm momentu obrotowego ponad. To jest naprawdę bardzo duża wartość, którą opony muszą przenieść i to w trybie natychmiastowym, bo silnik elektryczny kompletnie nie czeka, tylko po prostu wystrzeliwuje Was niesamowicie mocno do przodu. Co ważne, także hamulce są bardzo skuteczne i to czuć, jeśli chodzi o hamowanie tym systemem rekuperacyjnym, bo w końcu mamy łopatki i możemy sobie sterować tą rekuperacją, ale także właśnie układ hamulcowy jest świetnie przewidziany do tej masy. Samochód nie jest lekki, 2 tony, prawie 200 kg, ale niski środek ciężkości, dobre wyważenie i to wszystko jest naprawdę świetnie zestrojone. Bardzo mi się podoba także ta charakterystyka po prostu prowadzenia oraz trzymanie Was w tych kubełkach, które jest naprawdę wręcz fenomenalne, jak na samochód, który, przypominam, jest od Kii, która nigdy nie produkowała takich samochodów. Uwaga, partia zakrętów. I ten samochód niesamowicie mocno zachęca, żebyście każdy taki zakręt, każdy taki winkiel pokonywali jeszcze szybciej, żebyście dohamowali oraz także po prostu nacisnęli ten pedał przyspieszenia jeszcze szybciej. Ten samochód dosłownie na każdym kroku chce Wam pokazać, że to on jest górą, a nie Wy. Że musicie mieć sporej wielkości jaja w tym samochodzie, żeby porobić naprawdę niektóre rzeczy i musicie być także dosyć dobrze doszkoleni, jeśli chodzi o jazdę tym samochodem, bo po prostu tego wymaga. Czeka na to, żeby w każdym możliwym momencie postawić Was bokiem. Nawet w momencie, kiedy macie włączoną procedurę ESP w wersji Sport, która gdzieś tam jeszcze jakoś czuwa. Powiedzmy, że czuwa. Na szczęście ten charakter w tym samochodzie pozostał jeszcze delikatnie zostawiony ze zwykłej, normalnej EV6. Co prawda, że Was kusi, to jest jedno, ale nadal jest przyjemnie cicho, nadal jest także świetne to prowadzenie oraz nadal są świetne systemy autonomiczne, które oczywiście przypominają o sobie w każdym możliwej sekundzie, że wyprzedzacie jakiś pojazd albo różnego rodzaju inne rzeczy. Jeśli chodzi o zużycie energii, jest naprawdę źle. I tu nie będę Was czarował. Jest naprawdę źle. Mam 47% baterii, a mam zasięg raptem na 114 km. Na pełnym akumulatorze naprawdę nie jest łatwo jeździć tym samochodem, bo zużycie energii jest naprawdę spore. W szczególności na autostradzie. Tam jest okolice 30 kWh, chociaż da się zejść do okolic 28. A najniższe wyniki, jakie zrobiłem, to jest okolice 25 kWh, czyli do wersji, na której ten samochód jakby bazuje, czyli 325-konnej wersji z 2 silnikami, no jest daleko do wyników spalania, więc no, tam 23, a tutaj sky is the limit, więc dosłownie kilkanaście kółek na torze i akumulatora po prostu nie ma. No właśnie. To jest najczęstszy ten efekt, że macie tak duży moment obrotowy, że opony czasem nie są w stanie tego dosłownie przenieść. I pamiętajcie, że te opony także trzeba niesamowicie mocno dogrzać. Michelin Pilot Sporty 4S to są opony, które są ultra sportowe i wymagają dogrzania. Kiedy są dogrzane na torze, faktycznie zaczynają bardzo dobrze kleić, ale na zimnych oponach możecie zrobić sobie niemałą krzywdę, więc pamiętajcie także o tym. Ale nie mogę się nacieszyć tym momentem obrotowym, tym, że nie macie co prawda żadnego odgłosu, żadnego dźwięku, chociaż tutaj jest syntezator w środku, ale ten moment obrotowy, który dosłownie katapultuje Was w każdej możliwej sekundzie. Ten samochód jest stworzony dla kierowcy,
a nie po to, żeby stwarzać jakieś pozory bezpieczeństwa i innych takich rzeczy. To jest po prostu czysta zabawka. Mówię, że on na każdym dosłownie kroku czyha na Was. No dobra, to teraz tak. Nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził trybu drift, ale nie jestem drifterem i nie mam takich umiejętności, więc pokażę Wam tylko, jak rozgrzać opony w przypadku po prostu takiej bardziej jazdy sportowej. Włączenie trybu sportowego, takiego driftowego, bo faktycznie ten samochód potrafi driftować i trzeba się go naprawdę mocno nauczyć przy takiej mocy. Wyłączamy sobie kontrolę trakcji, oczywiście w tryb w pełni wyłączony. Teraz w tym momencie muszę mieć zapięty parking, przytrzymać sobie dwie łopatki do siebie, dosłownie trzymając hamulec i automatycznie został włączony tryb drift. Włączam bieg i zobaczcie, co teraz się potrafi dziać. Ja dosłownie palę gumę na kolejnych jakby biegach, kolejnych prędkościach. To jest wręcz niesamowite, co ten samochód potrafi zrobić. Szybkie dogrzanie numer 2. No. I teraz możemy zaczynać już zabawę, ale zobaczcie, on tak nadal Wam pozwala na to, żebyście mogli zarzucić tym tyłkiem. Prędkości także są naprawdę spore i na to trzeba także uważać, ale precyzja prowadzenia jest wręcz niesamowita i to, jak klei się ten samochód przy szybkich winklach, czy także szybkich przekładkach, to jest po prostu coś, co robi niesamowite wrażenie. I ta prędkość na prostej, która się szybko po prostu pojawia, bo możecie po pierwsze stracić szybko prawo jazdy, albo po prostu nadgonić Wasze kółka na torze po to, żeby mieć jak najlepszy czas. Dzisiaj naprawdę warunki są dobre, bo asfalt jest w miarę przyczepny, ale zobaczcie na to. Ja i tak nadal szukam trakcji. Teraz dopiero złapałem w pełni trakcję. 100 parędziesiąt kilometrów na godzinę, bardzo szybkie hamowanie. Hamulce naprawdę wyrabiają i to jest ważne, że nie ma także tego efektu puchnięcia. Szybkie winkle, lewo, prawo, delikatne ustawienie i przyhamowanie sobie lewą stopą do ostrego zakrętu. No i tutaj, w tym momencie faktycznie pięknie ta kontrola trakcji w sporcie nas trzyma, po to, żebyśmy jakoś strasznie tymi slajdami nie szli, ale bardziej także, o, tutaj już czuję, dosłownie jak mi delikatnie tyłeczek ucieka, ale to jest bardzo przyjemne uczucie, kiedy ten samochód Was aż tak strasznie nie trzyma, tylko daje Wam tą swobodę, że macie możliwość polecenia delikatnie bokiem, ale nadal idziecie w pełnym time attacku. I to jest wręcz niesamowite, jak precyzyjne jest to urządzenie, jak na samochód elektryczny. O, dobra, trzymamy się. I szybkie dohamowanie. Pamiętajcie też o tym, że ten samochód jest dosyć długi i musicie uważać także na jego po prostu te manewry driftowe ze względu na jego długość oraz po prostu na jego masę. Jest to bardzo mocno ciężko także kontrolować, dosłownie okiełznać, ale zabawa jest wręcz niesamowita. Brakuje faktycznie tych strzałów z wydechu, brakuje tego kopnięcia z tego sprzęgła, z jakiejś dwusprzęgłówki, ale to i tak jest nadal świetne wrażenie i wręcz inne niż to, co możecie spotkać zawsze. No i zwrotność tego samochodu jakaś super także nie jest, jeśli chodzi o takie procedury dosłownie zawracania. Ale nie dziwię się, półośki muszą być naprawdę mocno wzmocnione, żeby wytrzymać tak wysoki moment obrotowy i dosłownie taką moc. Mielimy, aaaa! Idzie. Znowu szybkie dohamowanie, wejście i wyjście. Naprawdę, kiedy włączycie tryb drift, nie uważajcie, że jesteście drifterami na samym początku, bo ten samochód niesamowicie Was skarci. Skarci Was od razu takim mocnym plaskaczem i od razu wylecicie poza tak naprawdę asfalt, który jest tutaj możliwy. O wiele większą frajdę daje ten samochód po prostu jazdą taką ultra precyzyjną, ultra sportową niż w przypadku driftowania. No bo krótko mówiąc, zapalić bąka dosłownie na parkingu to łatwo jest to zrobić. Ale jechać pełnym slajdem tym samochodem, to trzeba mieć już naprawdę nie takie małe umiejętności, żeby po prostu utrzymać w charyzmie po pierwsze te 585 koni oraz także tą masę, która po prostu leci pełnym bokiem, bo ten samochód nie ma żadnych skrupułów. Ogranicznik kończy się na 250 paru kilometrach, więc też jak na elektryka jest naprawdę nieźle. To przeciążenie jest horrendalne. No i muszę Wam także oczywiście porównać to do Ionika 5N, którym miałem okazję pojeździć po torze Modlin.
faktycznie jako jeden z nielicznych dziennikarzy miałem okazję przejechać się konkurencją tego samochodu, tak naprawdę bratem bliźniakiem, który ma co prawda więcej mocy i jeszcze więcej gadżetów, jeśli chodzi o taką naprawdę konkretną jazdę, ale szczerze powiedziawszy różnica pomiędzy tymi samochodami jest dosyć duża. Kia EV6 GT to jest samochód, który daje Wam tą dużą moc, daje Wam oczywiście ten tryb drift, daje Wam możliwość zabawy, ale ten Hultaj, który jest od Ionika 5N, jest jeszcze bardziej porypanym samochodem, którego jeszcze bardziej się musicie bać. Tego samochodu już naprawdę nie jeden kierowca będzie się bał, ale tamtego to już naprawdę trzeba mieć nie małe cojones, żeby nim dosłownie pojeździć. Bo szczerze powiedziawszy, różnica jest naprawdę spora pomiędzy tymi samochodami, jeśli chodzi o oddawanie mocy oraz przeniesienie momentu obrotowego właśnie na tylną czy na przednią oś. Szczerze powiedziawszy, zawiodłem się delikatnie w tym trybie drift, że takie palenie gumy dosłownie na rozgrzanie opon jest najczęściej realizowane przez przedni silnik, że ten tryb drift nie odpina tego silnika w 100%. Oczywiście tylna szpera także robi swoje, wszystko co jest możliwe oraz dosłownie ten napęd także robi wszystko co możliwe, ale to nadal jest trochę takie udawane tryby drift, tak jak było w przypadku na przykład Focusa RS, czy jeszcze na przykład AMG A45. No tutaj widać jest podobny zamysł, że jednak ten napęd 4x4 nadal pozostaje, ale jednak jest z większą preferencją tyłu. No nie dziwię się, w końcu macie 380 prawie koni na tylnej osi i szperę, które naprawdę to pięknie spina. Ale tak ogólnie podsumowując, jeśli chodzi o ten samochód, to jest naprawdę świetna zabawka, tylko bierzcie pod uwagę, że to jest już bardziej zabawka. Kiedy wybieracie normalną EV6, nie oczekujecie aż takich wrażeń. GTEC daje po prostu wrażenia wręcz dosłownie z kosmosu. Każdy wyjazd dosłownie w niedzielę, popołudnie po prostu da Wam niesamowitą frajdę. Oczywiście zużyjecie bardzo dużo energii, ale macie tą możliwość, żeby pojechać na track day, żeby pojeździć sobie troszeczkę poza miastem na tych fajnych drogach, bo tych dróg naprawdę w Polsce jest bardzo dużo, jeśli chodzi o takie przyjemne winkle. Tym samochodem da się naprawdę nacieszyć. I co ciekawe, jest to samochód elektryczny, który jest naprawdę ultrasportowy i który nie ma żadnych kompletnie skrupułów pod tym tytułem właśnie sportowości. I to mi się bardzo podoba, że ten samochód niczego nie udaje, tak jak na przykład AMG 5.3, który ma być ultrasportowy, ale jednak jest luksusowy i nie ma tego idealnego połączenia. Tutaj jest po prostu niesamowicie motorsportowo, w szczególności przez te fotele, przez ten zawieszenie, przez ten charakter, który ten samochód daje, przez tą swoją głupkowatość, że jak naciśniecie, to jest dosłownie pierdolnięcie. I tyle z wrażeń z jazdy EV6 GT. Powiem Wam, że to jest gruby zawodnik, bardzo gruby zawodnik, jeśli chodzi o świat elektryków oraz tych ultrasportowych elektryków. No właśnie, Kia EV6 GT to jest naprawdę zwariowany samochód i jego cena także jest ciekawa, bo macie jedną wersję wyposażenia, bez żadnych pakietów, bez żadnych dodatków, niczego więcej nie musicie konfigurować. A ten samochód kosztuje 399 000 złotych. No właśnie. A faktycznie tyle on kosztował, kiedy go testowaliśmy. Teraz aktualnie promocyjna cena 239 000 złotych, czyli 162 000 mamy aktualnie rabatu na ten samochód oraz dodatkowo dostajecie w prezencie Green Cell Hubu, o którym Wam także opowiadałem w przypadku tego odcinka. Więc co się stało z tymi cenami i jak duży rabat aktualnie Kia jest w stanie dać na ten samochód, no to widzicie aktualnie po cenie. I za to dostajecie prawie 600 koni, tryb drift oraz oczywiście ten moment obrotowy i katapultę, jaką dostajecie w tym samochodzie. Niesamowite to jest, jak ze zwykłego auta elektrycznego udało się uzyskać tak mocno charakterny i sportowy samochód. Tylko no właśnie, teraz to aktualnie, kiedy to nagrywamy, pojawił się Hyundai Ioniq 5N, którym miałem okazję jeździć. Okazuje się, że samochód, którym jest klonem jakby dosyć mocno bliźniaczym, czyli właśnie Ioniq 5N jest jeszcze bardziej zwariowany, jeszcze bardziej hardkorowy i właśnie tryb N tam jeszcze jest bardziej agresywny i okazuje się, że ta niewielka różnica pomiędzy tymi samochodami pokazuje także różny charakter dla różnych właścicieli tych samochodów. Kiedy chcecie wybrać sobie EV6 GT, faktycznie lubicie motorsport, lubicie zabawę, ale lubicie także też mieć trochę komfortu podczas normalnej jazdy, bo to nadal jest ta świetna EV6. Wtedy, kiedy wybieracie Ionika 5N,
decydujecie się już na typowo torową zabawkę, która jest wręcz czasem niebezpieczna, chociaż ten samochód też czasem potrafi bardzo mocno zaskoczyć. Samochód, który jest przygotowany wyłącznie dla freaków, osób, które potrzebują czegoś innego, potrzebują sportowego samochodu i chcą mieć elektryka po to, żeby się także wyróżnić względem wszystkich możliwych M-Powerów czy jeszcze innych różnych samochodów. To, co najbardziej mnie zastanawia i to, co najbardziej mnie zszokowało, to jest to, że marka, która jeszcze 10 lat temu nie była tak popularna, aktualnie po prostu Kia rozwala system samochodem, który ma taką ogromną moc i takie właściwości jezdne, jak właśnie EV6 GT. No i co, moi drodzy, wariacki samochód, wariacki odcinek, dużo dymu, dużo wrażeń z jazdy, ręce mi się aż trzęsą nadal od jazdy tym samochodem, to jest naprawdę konkretny gracz. A ja serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i niezmiennie uważam, że EV6 nawet po tych 2 latach od ostatniej recenzji jest naprawdę świetnym samochodem, który się kompletnie nie zestarzał. No i co? Nie zapomnijcie także dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem, bo to dzięki Wam testujemy takie zwariowane samochody jak to właśnie GT, które stoi za mną. No i co? 2 inne filmy, także do zobaczenia, a my się widzimy w kolejnym zwariowanym filmie i zwariowanym samochodzie, których jeszcze naprawdę będzie kilka na tym kanale. Dzięki, do zobaczenia, cześć, hej!